Dziś twój ulubiony kraj. Hongkong? Słuchaj, sprawa jest następująca. Nasza znajoma, Tak jest. Julia, Julia, Julka. Słuchaj, sprawa jest taka, podejmiemy próbę, która powinna się udać, zrobienia softu skrzyni biegów w tym samochodzie. Ja w nim moda już zrobiłem. Ty coś mi mówisz, że to jakaś rewolucja. Zaraz ci powiem, na czym polega, ponieważ ten samochód ma skrzynię ZF 8 HP, czy taka jak w BMW występuje i jest duże prawdopodobieństwo, ono się wyczyta protokołem z BMW, ale metodą B, czyli podłączymy się bezpośrednio do skrzyni, pomijając całą instalację samochodu. Wyczytamy ten soft, zmodyfikujemy i zagramy. Sprawa jest o tyle rewolucyjna, że podobno jeszcze tam nikt nie robi, nikt nie wierzy, że to się uda, ale powinno się udać. Zaraz ci pokażę, jak tylko tam trzeba trochę przygotować i jakby wejście do tej skrzyni. Czyli nie lada gratka dla posiadaczy współczesnych Alf. Tak, no wiesz, bo on też trochę jest, bo po macoszemu ten samochód nie ma supportowanych przez programatory z skrzyni biegów. Tej 8 HP, więc która się powinna przeczytać. A mam nowy programator, to będzie można pokazać. O, jestem. Wtyczka niestety od tego jest tam, po prawej stronie. Rozebrać, żeby tam ujawnić. Aha, żeby się dostać. Tak. Widzę, że stół operacyjny przywiozłeś. Tak, chodź tu. Idę do ciebie. No, sytuacja jest na tyle prosta. Zobacz, tu mamy już odsłonięte gniazdo. No i tutaj tędy się skrzynia biegów tą kostką komunikuje z resztą samochodu, tak? Tu nic więcej nie ma. Ona jest w pełni zautomatyzowana. Masz jakiś schemat? Patrz, no i teraz mam ten właśnie i powiem ci, na czym to polega. Nie wybierasz Alfy Romeo, to bierzesz BMW. To jest to twoje nowe urządzenie? Tak. Bierzesz BMW i bierzesz skrzynię Gearbox Control Unit 8 HP i że bench protokol, to wiadomo. I informacje płyną pomocowe stąd. I tu mamy jak się podłączyć do tej wtyczki. 5 kabelków? Tak. No i tu mamy wiązeczkę z okrągłymi pinami. Wystarczy nam się po prostu... Tu jest więcej jak 5 kabli. No tak, ale bo one są zdublowane. Jest dużo plusów, dużo minusów, dużo różnych. Okej. Żeby było po prostu łatwiej. My sobie wybieramy te okrągłe, bo takie mamy zapotrzebowanie. Prawie jakby robić sterownik w benchu. No bo to jest bench. To jest właśnie to jest dokładnie to samo, tylko dotyczy skrzyni biegów, ale że sterownik od skrzyni biegów jest w środku, no to musisz sobie go musisz sobie po prostu tak podejść. No ale to też nie jest aż tak bardzo niewygodnie. No. Coś nowego na kanale, tego jeszcze nie było. Robić skrzynię w benchu. No i dosyć taki samochód ciekawy, no bo lubimy te samochody przecież. No jest. No i to zobacz, ładnie się nam zidentyfikowała ta skrzynia. Także widzisz, no to tak to jest. No jest to trochę skomplikowane, ale jakby jest duża szansa, że efekt zostanie osiągnięty. Nie zadałem pytania podstawowego, po co my to robimy? Dwie rzeczy. Skrzynia biegów nie ma limited 400 Nm, a silnik generuje więcej i skrzynia po prostu nie przyjmuje więcej i obcina ten torque limiter, więc generalnie nie można pójść wyżej. Po drugie, przy okazji można skrócić czas zmiany biegów na szybkość zmiany biegów. W ogóle kiedyś taki opis czytałem do tych skrzyni biegów, że one idą, fakt, że to się tyczyło skrzyni 6 HP, ale że to generalnie ta skrzynia idzie do wielu samochodów i niezależnie od tego, czy to jest jakieś BMW, wiesz, serii 3, jakieś takie w miarę szybkie, czy jest to, wiesz, jakiś tam Rolls-Royce, to cały czas, czy na przykład ta skrzynia idzie w Iveco Daily, też taka 8 HP, to właściwie soft cały czas idzie ten sam, nie? Wiesz, czas zmiany biegu i tak dalej. No i tutaj generalnie jest tak, można sobie po prostu czas zmiany biegu sobie skrócić w trybie sport. Co to daje? Jak masz krótszy czas zmiany biegów? No szybciej wóz przyspiesza. Lepsze osiągi. No lepsze osiągi.
Plus jakiś tam zestaw, zestaw ciśnienia oleju, inne generalnie w pakietach tych można podnieść i to jeszcze na co To Damos pozwoli pozwala. przenieść więcej momentu, tak? Damosa, czyli tego opisu map do tej skrzyni za bardzo nie ma. Ale on się nakłada dość mocno z jakąś skrzynią BMW i to na tej podstawie zostały wytypowane mapy i można sobie to zrobić. Tak, dlatego to jest taka Dlatego trochę... klikać BMW. Tak, no nie ma, wiesz, to jakby nikt nie wziął tego pod uwagę, nie? I tego nikt nie proponuje, on się czyta jako BMW, to może jeszcze nawet znaczek jest pięknie, żeby No widać tak. było, także to jest ten, no i zaraz zobaczymy na czym ten test będzie polegał. No niestety tu po hamowni nie ma jeździć po co, bo po hamowni się biegów nie zmienia, wyjedziemy sobie na drogę, zobaczymy czy wszystko działa prawidłowo i ewentualnie jeszcze można opcję True Manual zrobić, czyli taką, zobaczymy czy to jest wykonalne na tej rewizji softu, czyli że w manualnym trybie on nie zmieni i nie pójdzie wyżej. Okej, I fajna chyba sprawa. kickdowna można wyłączyć też. Czyli tą kulkę tak zwaną, tak? Tak, to podpedałem, żeby tego i że w trybie manual, że po prostu idzie do odcinki i nie zmienia biegu. Fajne. No po prostu, no to taki zestaw, będziemy mieli- zestaw młodego tuningowca, no jakby z softami skrzyni jest to tyle łatwiej, że właściwie wiadomo Będzie co czego się sprawdzać. spodziewać i wiadomo co robić, nie? Będzie co sprawdzać na drodze. No A tylko jaki- tak się przyjedziemy, jaki to zobaczymy. jest silnik? To jest 2-litrowa 200 koni, ja tam już wcześniej zrobiłem w niej modyfikację taką, mieliśmy nawet odcinek o takim, to tam chyba z 280 koni czy coś. Tu klient chciał mocno 300, ale w tych niestety samochodach problemem jest to chłodzenie, tak? Te kulery wodne, ale to już o tym powiedziane zostało tyle razy i wszystko, że one po prostu nie chłodzą. W przerwie od Alfy to co będziesz robił? Audi. Co ja mogę robić? No to nawet nie pokazuj. Nic nie robię. Co Ale nie robisz? byle jakie, nie byle jakie. Nie, no fajne. S8. Paczka z karbonowym hamulcem. To jest ten silnik, co już kiedyś się obrabialiśmy? Tak, robiliśmy, więc nie ma sensu powtarzać, no. Nie ma sensu powtarzać. No ale wiesz, wiesz, zrobić trzeba. A w tym czasie Alfa się zagra. No widzisz, Alfa to jest łatwy temat, ale nie łatwy, bo powiem Ci dlaczego. No bo trzeba swój plik zmodyfikowany, plik oryginalny wysłać do tych ludzi od programatora, wyłączyć przeliczanie sumy kontrolnej w urządzeniu, oni przeliczą to manualnie i dopiero ten plik zagrać do tego. Troszeczkę jest komplikacja, ale to Czyli czasochłonna sprawa. jak zawsze, no. Ładnie. No. A takie jeszcze nie widziało tego. Jeszcze nie historii. widziało. Jakiegoś mistrza, ręki mistrza. A, majstra. No. No dobra, zobaczmy. Nie, już taki to wiesz, to tam tylko tak. A jako ciekawostkę dołączę to do Alfy. Za życia, no. Wypełniacz. No to na jakimś grubasie wóz zrobiony. Że na grubacie, no to wiesz, no to już chyba już, no nie wiem, no tłuściejszych wersji tego to już nie było, nie? Chyba S8. Nie wiem, czy seryjnie ma karbon. Jeszcze nie znam się na tych samochodach, wiesz, nie jestem freakiem od tych wozów, więc... Coś podejrzanie dużo, Kiwi. To jest częsty przypadek właśnie, to też jest proza życia. No a o co chodzi? Że co, ktoś zrobił soft, ale... Samochód już jest po softie, nie? No i, Aha, no i czyli- przychodzi samochód, no i na zrobienie softa, bo jest tak słabo, że już dłużej tego znieść nie można, no. Czy po prostu nowy właściciel nie był świadomy tego, że auto już jest po sofcie? Nie, no to zrobimy mu te dodatki, co tam chciał, wyłączyć te cylinder on demand i no bo ja tutaj nie mam już dla mnie pola do działania, no. To nakładasz wykres z tego, co my robiliśmy? No ale to tamten miał modyfikowane sprężarki, coś tam gdzieś tam, nie? No to był trochę mocniejszy, nie? No ale to jest seria, tak? Tamten był na jakichś tam sprężarkach modyfikowanych czymś. No tutaj już, tu nic, jeszcze sam sobie popatrzę na ten, to jest ten problem właśnie dobierania map z tego, tak jak programatory działają, że dobierają oryginalny plik do
plik do obrabiania z serwera, surowy, tak? A w tej sytuacji trzeba po prostu będzie odczytać ten w bench, po prostu zobaczyć tą zawartość i zobaczymy, co tam w niej jest i na czym tu można bazować. Czyli co? Jeżeli chodzi o temat Audi, to tyle, wracamy do Alfy. No, znaczy wiesz, no tak, no. Znaczy, no robi się 2 na raz, nie? No, ten pewnie cylinder on demand trzeba wyłączyć, coś tam pewnie jeszcze jakieś były, jeszcze jakieś tam pan miał życzenia, no ale to tyle, no. To nieznajomość rzeczy, bo ten samochód ma 520 seryjnie koni. Czyli piłka w grze. Piłka w grze, o! Moja nieznajomość tych samochodów mnie trochę przeraża. Ktoś mógł powiedzieć, jak można to robić, jak się nie odróżnia 8V od 8P Audi. To naprawdę ciężko odróżnić. Dobra, całe szczęście chłopaki to... Chłopaki to wyczaili, tak? Nie, to nie, po prostu kwestia, że to nie S6, tylko S8. S8. No. I w tym roczniku są takie wersje. 605 koni jakaś jest performance i 520 to zwykła. Ale wiesz, chodzi o to, że klient dzwoni, mam Audi S8, przyprowadza je, zostawia, ja nie wiem, wiesz, nie mam jak się, wiesz, musiałem gdzieś wziąć WIN, rozszyfrować WIN i dopiero wtedy jakoś tam generalnie dochodzić prawdy, nie? No to tak łatwo nie jest. To na razie go czytasz, tak? Zapisuję. Już zapisujesz? O, Tak, bo już żeśmy zaczęli go wcześniej, on od rana jest. jaka ładna ta. Dołożyli ten dźwięk, wiesz? I to jest dobre, bo na przykład w tym czasie sobie coś tam robisz innego i pilnujesz i słyszysz, że się skończyło, wiesz, to jest taki mały feature, który właśnie dodali do tego, że tring i już wiesz, że zakończono opcję. Tak, tak. Niby nic, wiesz, niepotrzebne, ale zawsze to milej. Powinniśmy na wzór odcinka z E60 nagrać, jak się jeździ Audi. A ja nie wiem, to z Kubą musisz. No w sumie rację. Ja nie wiem, nie jeździłem nigdy takim samochodem. Tu sobie zobaczymy takie jeszcze parametry. Prąd sondy lambda i sobie zmniejszenie kąta jest najistotniejsze. Jezu, tych temperatur więcej już nie może być. Tu. Czyli temperatura w dolocie, tak? Tak. Dobra, możemy jechać. Widzisz, to jest, one zawsze mają ten sam problem, zawsze jest... Ty zobacz, znowu żeśmy wylądowali z Audi, ale to nic, to jest tylko taki odcinek, to jest te Audi... To jest przerywnik Alfy. Przerywnik, tak, to tam, gdzieś go tam upchniesz. Tak to potnę, że nie będzie tego dużo. Żeby nie było widać, że to Audi, to będę zasłaniał. No ale wóz ciekawy, no jak się kratka zagęszcza, czuję się usprawiedliwiony. To on by nam chyba wysoko skoczył na skoczni, co? No. Ale nie mam tego, nie możemy jechać, bo wiesz, nie mam zezwolenia na start. Aha. To wiesz, trener ci nie machnął chorągiewką. No nie, to po prostu to jest wiesz, to jest samochód, który ten... No, którego tutaj nie ma tak naprawdę. Nie, no jest, no to wiesz, to ja nie jestem, wiesz, mało lat, co tacie wykradł samochód, nie, tylko że wiesz, no. No nie, to nie, ustalona sprawa to nie. No ale wóz fajny, no. Tak. Fajny. No. Wracamy do Alfy. Już za chwilę tak, zobaczymy, bo już za chwilę tak, no. No dobra, no nie jest źle. To są takie istotne rzeczy, które zawsze trzeba sprawdzać, na ile idzie korekcja zapłonu. Czyli wiesz, to słynne na wszelki wypadek. -3 to jest nieakceptowalne. To wymaga pewnej korekty. Aha. To on musi iść w zerze. To żeby on się mógł sobie doregulować, to musimy zostawić na później. Widzisz, gdzieś tam drugi cylinder, nie właściwie zobacz, tylko drugi, czwarty cylinder coś tam wykazuje. Drugi i szósty, tak? Szósty wykazuje jakieś tam, no ale gdzieś są korekcje. Troszeczkę jest przy tego. Zobacz, lambdą idzie piękną, 0,84, 0,85, tak jak potrzeba, nie? Lambdę nam trzyma dobrze, no temperatura w kulerze, no to już tam mniejsza. Także niech on się wystudzi i to już będziemy za chwilę mogli zamknąć sprawę. Jak postępy z Alfą? I teraz jest tak. Patrz, to jest taki
masz wejść w zaawansowane opcje, wyłączyć korekcję Checksum. sumy kontrolnej, ponieważ oni przeliczyli, support przeliczył ją manualnie. Aha. Czyli jest to jakby po to zrobione, no bo to jakby też przez to, że nie chciałbym nic tu zepsuć, nie? Chodzi o to, żeby zagrać go nikt nie wie, czy tak dokładnie pasuje protokół z BMW do Alfy. Dlatego to się wyłącza i ręcznie się liczy. Liczy się ręcznie, a tym tylko wgrywa. I to już mamy z fixem, czyli z przeliczeniem. No i co? No i w imię Ojca i Syna. Amen. Chciałem Ci mówić, że nawet programator napisał, że pisze w logu, co robi, nie? Że checksuma wyłączona przez użytkownika. Checksum correction disabled by the user. No tu się nam kończy to zagrywać. Szybko. Tu, wiesz, po Kalini, czyli po tej długiej takiej analogowej komunikacji się zagrywa długo, a po Kanie dość szybko, tak? To zobaczymy. Ale widać, zmiany w pliku są, zagrało. Teraz tylko złożyć, zobaczyć, czy samochód odpala, zrobić jakieś kalibracje i możemy się przejechać. To tyle. Honorowe zadanie. Jesteśmy. A co ty mu jeszcze dograłeś? Nie, bo tu jeszcze pan sobie życzył wyłączenie trybu czterocylindrowego. A, On ma taką funkcję, ten samochód, że jak on sobie jedzie, żeby było ekonomiczniej, tak? no tak, bo jak jedziesz wolno, to nie potrzeba 8 garów smażyć, no ale pan sobie życzył, żeby mu to wyłączyć, no to z racji tego, że nasz klient, nasz perpan, Życzenie tak. zostanie spełnione. Tak. I czekaj, zobaczymy, to też, tu i poprawiony ten zapłon, tak, o jeden stopień. Aha. Poprawiony zapłon, żeby tam, wiesz, dam ci do Dobra, do wglądu. zapłonka. I zaraz sprawdzimy, czy ten on demand działa. Tylko tu trzeba manualną skrzynię sobie dać. Już wyłączał te cylindry, jest dobrze. I już nie ma tego problemu. Czyli tak jak chciałeś. Tak jak klient życzył. Klient życzył cylindry wyłączyć, moda zrobić i wyłączyć start-stop. Czyli co, jeszcze zobaczymy, czy były cofki? Zaraz właśnie, czekaj, tylko sobie wezmę S8. Tak. Czy mimo, że to jest cofnięte, to i tak się pojawia się jakieś korekty się pojawiają właśnie na niektórych, właśnie na tym 6 cylindrze najbardziej. Będę musiał po prostu zadzwonić do pana klienta i zapytać, kiedy on miał w ogóle jakieś świece wymieniane. No wiesz, w tych A jaki jest przebieg? 182. Dobra, to ten wóz możemy uznać za zakończony, jedźmy się przejechać Alfą, bo tym jeździć nie będziemy i co? No i tyle, no. Tyle się udało nastroić. O, No to. patrz jaka 666 koni przy 6006 obrotach. Szatański wóz. No. I myślałem, że to jest S6, ale to 8. A, bo ja pomyliłem, wiesz, no jakoś kurde, no mylę tego. No nic, to nie jest egzamin ze znajomości modeli, tylko to trzeba zrobić softa. Jazda próbna Alfą po zmianie softu skrzyni. Tak. Przy czym receptura na skrzynię to jest taka mniej więcej jak się robiło w BM-kach, tak jak już wspominałem, także wiesz, jakby że nawet tak rozmawiam z ludźmi, którzy robią oprogramowanie różne modyfikują, tak? To problem zawsze jest, moc zrobisz jest zawsze dobrze, a problemy są zawsze z popęd bęgiem, nie tak strzela jak trzeba, zazwyczaj, i ze skrzyniami biegów.
Czyli w Każdy ma inny pomysł na skrzynię biegów i wszystkie jakieś tam, wiesz, a tu ktoś komuś zmieniło, tu komuś nie dokręciło przy odcince się zastanowiło, tam coś nie zrobiło, tam gdzieś nie To zrobiło. jest bardzo indywidualna rzecz. Tak, i dlatego właśnie takie osoby powinny jeździć manualem. Jak Pop and Banks. Brianna Banks. Brianna Banks wymyśliła Pop and Banks. No. Ale jakąś nagrodę za to dostała. Kiwi bawi i uczy. No, nie no, w tym właśnie, że z tą skrzynią biegły, dlatego takie osoby powinny jeździć tym manualem. I wtedy masz idealnie biegi, shift które point, trafisz i wiesz, na czas zmiany masz wpływ, moment, w którym zmieniasz, czy przy odcince, czy ci przeciąga, czy za wcześnie zmienia, czy za późno, wtedy idealnie. Jakie ty wprowadziłeś zmiany? Już tłumaczę cioci. Zwiększone ciśnienie w skrzyni, te pakiety są ściśnięte mocniej. Czyli więcej momentu obrotowego. Tak, jesteśmy w stanie teraz- limiter Został podniesiony. podniesiony, ten, który skrzynia generuje. Mhm. I czas zmiany biegów tak w trybie manual, czy tam w sport. Ty to może pojedziemy na naszą tajną miejscówkę i zrobimy 0-100. Znaczy wiesz, nie mamy nic z czym porównać, więc marny taki to ten, marny test. Marny test, a i też ten przemiły gentleman od tego samochodu powiedział, że on ma jakieś straszne obiekcje, tak mocnym wozem jeździć na zimowych oponach z tylnym napędem, że to po prostu tak jest, że to po prostu niebezpieczna sprawa. każdy kilometr to jest po prostu walka o życie. Widziałeś teraz? Kurde, ale wozi nas jak... No, szybko. A te twoje zmiany dotyczą wszystkich trybów, czy tylko Dynamic? W Dynamicu główne są, główne te są zmiany nastawione w tym, w Dynamic, tak? Bo to właśnie tym alfiarzom zawsze zależy, że tutaj, wiesz, DNA oni mają i to po prostu, wiesz, To trzeba Wiesz. mieć w genach. tu masz, wiesz, normal, power i tutaj, oh my god. Jak już ten dynamic włączysz, to po prostu ten tył, to już po prostu jedzie tam, gdzie chcesz. Na pewno nie jedzie tam, gdzie on chce, nie gdzie ty chcesz. Zima tego nie sklei. O mój Boże, nie, nic tego nie sklei. Nie, no tak to jest, nie, no ja... Widzisz, no wóz jest taki... Czym zasadniczo możemy pokazać tylko, że to działa? Nie, no, że no niestety, no bo... Że skrzynia no dalej to, funkcjonuje. Widzisz, no bo to jest tak naprawdę prototyp, tak? No bo to się nie da, no to się udało dlatego, że ten programator, który mam, jest w stanie połączyć się z tą skrzynią, wyczytać, ktoś potrafi plik zmodyfikować i go wrzucić z powrotem i to... To jest nowość. Tego nie było wcześniej. Nie. O. Tego nie było, zresztą dzisiaj nie, to dalej tego nie ma, bo to nie jest, nie jest w spisie, No to tak, jest zrobione to jest ominięciem, czyli nie ma tego Schamermacher. do dzisiaj tego nie ma, można przyjąć, nie? To Ha. jest po prostu, to jest wynalazek, pomysł, no wiesz, no trochę też, bo ktoś mi powiedział, że to się w Alfie się skrzyni nie da zrobić, no to tak No to proszę bardzo. poka mnie, będą mnie piwo po czym. Czyli nowinki technologiczne dzisiaj na kanale. Nie, mi się zdaje, że ona I to takie skleja, przed premierą. że skleja zdecydowanie lepiej. Nie no. Jest, Szybko zmienia biegi. Szybko. Jest, ja znam ten temat i to jest tak właśnie, widzisz, czyli BM-kowa recepta. No tylko, że to wiesz, to jest na moje, że szybko, na moje opowiedzenia. Mi bardziej chodziło o to sprawdzić, czy na pewno jest wszystko dobrze. Ta jazda temu służy. No, konsekwencją też tego, co ty zrobiłeś, jest to, że gdyby tutaj, nie wiem, pójść z mocą wyżej i z momentem, Znaczy on będzie to szybciej jechał z tego skrzynia względu... by nie ograniczała, tak? Tak. No. Tylko ten samochód się różni od tej Veloce jednak też tym chłodzeniem. Chłodzeniem powietrza doładowywanego. Gdzieś tam to wszystko przepada, nie? No wiesz, czymś się muszą różnić te samochody. Chociaż z tej Veloce 280 koni nie robi się, wiesz, 380, tylko tam 315, 20. Nie ma tam zapasu bardzo dużo. To nie zmienia faktu, że wóz się robi fajny. Wóz się w ogóle fajnie prowadzi. Fajnie taki wozik jest. No. Ten to fajny, taki w ogóle nieumęczony. No i taka podstawowa wersja w środku, co nie? To im mniej, tym lepiej. To wiesz, ja to tam jestem minimalistą. To... O ile się nie mylę, to właśnie żaba z takiego auta ma przednie zaciski. Widzisz, To- na komforcie zmienia Dłużej. na normal, tak? Jedziemy na normal. To zmienia już tak te biegi smooth. Tak. Tak.
Gładko, jedwabiście. A na dynamiku rzeczywiście jest różnica. Aha. Tak, jedziemy jeszcze gdzieś? No co, masz coś do roboty? Nie. Żeby Firmowe paliwo? My tu zjechać mieliśmy. Już tu mieliśmy zjechać. A dawaj malina. No czekaj, odpalę Dragiego. Co? Jakieś 100-150 można by zmierzyć. Znaczy, że tam tych zmian to dużo nie będzie. Im bardziej nie chciał robić Audi, tym bardziej, no, nawet dzisiaj, no już tak nie chcieliśmy go robić, a i tak się trafiło. A i tak jest, no. No. No to z tym się nie da walczyć, tego jest najwięcej. Ale ja się nie walczę, przecież to te samochody, wiesz, no W sensie chodzi o nagrania. technicznie są super, Nie nie? chciałeś no. pokazywać kolejnego Audi, tak? W którym jesteś trybie? Normal? Dynamic teraz. A może będzie jakaś różnica w czasie między normal a Wiesz co, dynamic? to nie będziemy, to już sobie wiesz, to już sobie właściciel. to 6,49. Aczkolwiek wydaje mi się... O, ale szybko No, zmienił. no fajnie, O, fajnie, no. Aż było to czuć, że tak. Tak, tak, No. bije te biegi, tak. No to o to chodziło. No tak. To jak redukuje. Szybko! Poczuć było nawet. Dobra, takiego No. sportowego charakteru. Tak. Nie no, bo to właśnie ten klient jeszcze mówił, że sobie tutaj dorobi ten race, bo się da dorobić tryb race. No. No, twardo bije biegi. To nie jest taka zmiana niewyczuwalna. To jak ty na torze. Nie ma litości, odpuszczasz sprzęgło i koniec. No ale... zrozumiem, że z tym... Z tym redukowaniem. że to trzeba zostawić na przyszłe pokolenia, te sprzęgło. Tak, dokładnie. To jest sprzęgło, na którym jeździł mój dziadek. Dalej jest w aucie. Nie, no w piwnicy gdzieś tam leży, A, nie? To okej. już wiesz, no. Ale w idealnym stanie zachowane. Pierwszy stan zachowania, taki wiesz, kolekcjonerski. Ja ci powiem, że jak włączysz taki sportowy tryb w Megance, to ona potrafi tak chamsko zmieniać biegi. Są takie wręcz uderzenia. Wiesz co, ja nad tą skrzynią od tego to trzeba się pochylić nad tego twojego wozu. Zobaczymy może jeszcze tam. No jakieś ciśnienia przydałoby się zwiększyć, żeby to nas nie ograniczało. A nie, ona jest, bo to jest 6-biegowa, to jest ta dobra skrzynia. Tak? No. No ja cały czas mówię, że ograniczenie 7. 7 biegów, nie ta. Ta nie. A Meganki mają 7? No ta Lisie mają i Megana GT 205 ma T7. Ach, A RS jest 6-biegowa. no tak, czyli lepsza. To w Talisiu właśnie jest problem. No to ten, co żeśmy zrobili, to w nim też już którymś tam razem się przyśliznęła ta skrzynia. No nie ma sensu już z tym walczyć, nie? No to możemy zaciekawić widzów. Może uda nam się to tak fajnie powiedzieć, żeby nie zdradzać wszystkiego. Jest plan, żebym oddał w Twoje ręce A to Megankę. No, chętnie, można tam A Ty masz jakieś swoje plany na to? Swoją wiesz wizję? co, nie, no tam mi się zdaje, że wizja artystyczna jest dosyć prosta, no. Pozbędziemy się GPF-a, tak, to jest po pierwsze, tego nie chcemy. Zobaczymy, ile tam się mocy z tego da zrobić. A ja przy okazji wykorzystam fakt usunięcia tego filtra do tych badań olejowych. Tylko trzeba to jakoś dobrze zgrać w czasie, nie, żeby to wiesz, o co chodzi. Przyjedzie wóz, zostawia Ci go na miesiąc, będziesz miał, wiesz, pole do działania. Twardo bije, co? No fajnie. Fajnie. A w normalu? Fajnie, no. Musiałbyś go chyba schamować i przyspieszyć mnie jeszcze raz. Nie, no zobacz, w normalu. O, jest Tylko duża obroty różnica. słychać. No. Nic nie czuć. No słuchaj, I dłużej trwają. a patrz teraz. No. To jest Nie, no strzał. jest różnica zajebista. No, dużo. Fajnie. Nie, Widzowie tego ani nie poczują, nie, no nie ani poczują, usłyszą, po prostu, muszą ale to... to ja to jest Trzeba to powiedzieć, jest no. zdecydowana różnica w czasie zmiany biegu i w tej takiej, no w czasie, no bo to... To Fajnie. najlepiej byłoby tu z nami usiąść, czego oczywiście nie możecie zrobić i poczuć to na karku. No to jest taki odcinek, że zrobili, no po prostu no tak to jest, no nie mam tego jak pokazać, mogę opowiedzieć.
nowinkę technologiczną, na którą się po prostu podzieliłeś. Że coś Tak, takiego że udaje się już zrobić. możesz zrobić. Podejrzewam, że też byłoby fajnie, bo można by było to 8 HP70 zrobić z tego, ze Stelvio. Aha, No bo to ta sama sytuacja. no w sumie. I ją też można byłoby ale to zobaczę, czy to, albo, no No ciekawe, czy jacyś właściciele Alf się do Ciebie zgłoszą. pewnie nie, to już jest rynek obstawiony, to tam nie wejdziesz, nie? Aha. Tam dużo ludzi robi to lepiej, no, też. Jak w Wagu. Mniej, ale też lepiej. No dobra, to co? Tym No akcentem? nie wiem, może naskrobiesz z tego na odcinek, Kurde. a jak nie, no to trudno, no. Jest, A to może będzie jest krótko. o Alfie, Jest trochę Audi, jest ale Audi Audi. jest dobre, bo mocne, co? zdradziliśmy coś o Megance. Trochę powiedzieliśmy. No to dobrze, no to tak róbmy, no. To co, tym akcentem kończymy odcinek. Kończymy. Pozdrawiamy widzów, trzymajcie się, piąteczka. Hej.